Misja, dzięki której zobaczyliśmy jeden z największych cudów w Układzie Słonecznym. 15 września 2017 roku swoją podróż zakończyła sonda Cassini. W ciągu kilkunastu lat spędzonych wokół Saturna pokazała nam zupełnie nowe oblicze tej niezwykłej planety. W tym programie przypomnimy najważniejsze odkrycia sondy Cassini oraz udział, jaki mieli w nich Polacy. Zapraszamy na Astronarium. Saturn to planeta, która potrafi zachwycić od pierwszego spojrzenia przez teleskop. Ale dopiero zdjęcia wykonane przez sondę Cassini pokazały nam w pełni, jak niezwykły jest ten otoczony pierścieniami gazowy olbrzym. Obrazy, jakich dostarczyła ta kosmiczna sonda, miały oczywiście nie tylko znaczenie estetyczne. Przez ponad 13 lat spędzonych na orbicie Saturna Cassini zebrał dane, które gruntownie zmieniły to, co wiemy na temat tej niezwykłej planety. Od lodowych okruchów na jej orbicie, przez sześciokątny huragan na biegunie, aż po metanowe rzeki i lodowe gejzery na księżycach Saturna. To wszystko prawdziwe cuda, które jako pierwsza pokazała nam właśnie sonda Cassini. Choć jej misja dobiegła końca, nie kończą się badania, jakie są prowadzone dzięki informacjom dostarczonym przez sondę Cassini. Dlatego warto raz jeszcze pochylić się nad jej niezwykłą historią. Tym bardziej, że swój udział mieli w niej także Polacy. Wyruszmy zatem ponownie w podróż w stronę Saturna i jego pierścieni na pokładzie sondy Cassini. Historia sondy kosmicznej Cassini zaczyna się na przedmieściach Los Angeles w należącym do NASA Jet Propulsion Laboratory. To w tym miejscu powstały wszystkie najważniejsze amerykańskie misje planetarne. Budowa sondy przeznaczonej specjalnie do zbadania Saturna rozpoczęła się na początku lat 90. Było to wspólne przedsięwzięcie NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nowy pojazd nazwano imieniem Giovanniego Cassini, włoskiego astronoma i odkrywcy przerwy w pierścieniach Saturna. Sama konstrukcja sondy była już niemałym wyzwaniem. Miał to być jeden z największych przyrządów wysłanych w głąb Układu Słonecznego. Orbiter mierzył blisko 7 metrów długości. Jego waga wraz z paliwem wynosiła niemal 6 ton. Po latach prac i testów pojazd był wreszcie gotów do startu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. Sonda Cassini zostaje wystrzelona z przylądka Canaveral 15 października 1997 roku. Zanim dotrze do Saturna, minie niemal 7 lat, a sonda będzie musiała pokonać blisko 3,5 miliarda kilometrów. Jak tłumaczy dr Krzysztof Ziołkowski, podróż Cassiniego sama w sobie stanowi niezwykłą historię. Start rzeczywiście sondy był zabawny w kierunku Słońca. Bliżej sonda najpierw z Ziemi poleciała w kierunku Wenus. Wenus znajduje się bliżej Słońca niż nasza Ziemia. Saturn znacznie dalej od Słońca, ale właśnie po to sonda poleciała w kierunku Wenus, żeby wykorzystać jej tak zwane wspomaganie grawitacyjne. Sonda okrążyła raz Słońce po tym pierwszym zbliżeniu się do Wenus i jeszcze drugie zbliżenie do Wenus nastąpiło, które jeszcze bardziej przyspieszyło sondę i tak ukierunkowano ją, żeby ona poleciała w kierunku Ziemi. Też wykorzystano
to tak zwane wspomaganie grawitacyjne Ziemi, masywnej planety, żeby sonda mogła polecieć jeszcze dalej. Lot był w kierunku już Jowisza, czyli już rzeczywiście coraz bardziej oddala się sonda od Słońca. Przelot koło Jowisza był połączony z badaniami, które w tym samym czasie wykonywała sonda Galileo, która krążyła wokół Jowisza jako jej sztuczny satelita. To był chyba jedyny taki przypadek w tej chwili, że ta wielka, największa planeta Układu Słonecznego była jednocześnie śledzona, jednocześnie badana przez dwie sondy kosmiczne. Lot od Jowisza do Saturna trwał 3 lata. Dopiero w 2004 roku, w połowie 2004 roku, sonda doleciała do Saturna. Ale ten czas sonda też nie próżnowała. Może warto wspomnieć o ciekawych badaniach dotyczących na przykład jeszcze jednego sprawdzenia ogólnej teorii względności Einsteina. Jak wiemy, Einstein przewidział, i to się rzeczywiście sprawdziło, że promień świetlny przechodząc w pobliżu jakiejś dużej masy ulega zakrzywieniu. I to zakrzywienie właśnie za pomocą sondy Cassini udało się również zmierzyć. Jeszcze jeden eksperyment. Poszukiwano fal grawitacyjnych. Wydawało się, że dzięki właśnie sondzie Cassini uda się zmierzyć te bardzo subtelne zmiany odległości sondy od Ziemi spowodowane fluktuacją przestrzeni okołosłonecznej w wyniku jakichś przejścia przez Układ Słoneczny fali grawitacyjnej. Niestety 3 takie były eksperymenty w ciągu tych ponad 3 lat lotu Cassiniego od Jowisza do Saturna. To się niestety nie udało. Wiemy, że dopiero później te różne wspaniałe przyrządy na powierzchni Ziemi to zmierzyły. I później dolatując, już będąc blisko Saturna, włączając już w tej chwili silniki, wyhamowano prędkość sondy w ten sposób, żeby pole grawitacyjne Saturna jak gdyby przechwyciło sondę, zaczęła krążyć wokół Saturna jako tej planety sztuczny satelita. I rozpoczęła się już ta niezwykle bogata w osiągnięcia naukowe i wzbogacająca naszą wiedzę o Saturnie misja kosmiczna Cassini. Już pierwsze zdjęcia Saturna wykonane przez sondę Cassini okazały się spektakularne. Zadanie, z jakim musiała się zmierzyć sonda tuż po wejściu na orbitę, wcale nie było jednak związane z samą planetą. Dwudziestego 25 grudnia 2004 roku od sondy Cassini odłączył się lądownik Huygens. Wykonany przez Europejską Agencję Kosmiczną pojazd wyrusza w jedną z najtrudniejszych misji w historii lotów kosmicznych. Ma wylądować na powierzchni Tytana, największego z księżyców Saturna. Po ponad 20 dniach lotu dociera do celu i rozpoczyna wejście w gęstą atmosferę Księżyca. Wyhamowany za pomocą spadochronów, ląduje w końcu na powierzchni. Po raz pierwszy w historii pojazd stworzony przez człowieka trafia na Księżyc innej planety. Co ciekawe, tym samym na powierzchni Tytana ląduje także aparatura wyprodukowana w Polsce. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk to właśnie w tym miejscu powstały elementy do lądownika, który poleciał na powierzchnię Tytana. Jednym z naukowców zaangażowanych w to niezwykłe przedsięwzięcie był profesor Marek Banaszkiewicz. Jak podkreśla, był to też pierwszy raz, kiedy naukowcy z Polski wzięli udział w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nam zaoferowano skonstruowanie czujnika do pomiaru temperatury i przewodnictwa cieplnego. To były czasy, kiedy teorie przewidywały, że na Tytanie jest globalny ocean. I to taki bardzo specyficzny, nie z wody, tylko z ciekłego metanu i etanu, a ponieważ te gazy w stanie ciekłym są w bardzo niskich temperaturach, to jest około minus 180 stopni Celsjusza, więc wydawałoby się, że jeśli się tam z takim lądownikiem wyląduje, który będzie pływał na powierzchni tej zupy metanowo-etanowej, to przy okazji tego pływania można będzie na przykład zmierzyć długość fal, które się tam
generują na powierzchni, można będzie zmierzyć temperaturę, właśnie przewodnictwo cieplne tej mieszaniny i z tego wywnioskować na przykład o składzie tego oceanu. No i nam przypadł sensor do pomiaru temperatury i przewodnictwa cieplnego i on miał działać zarówno w atmosferze, jak i na powierzchni. I to polegało na tym, że w takich kapsułach, które były wykonane z tytanu i pozłocone, w środku były druciki platynowe, bardzo cienkie, rozpięte pomiędzy takimi dwoma kołeczkami na końcach tych cylinderków, ale to nie był nasz jedyny wkład. Myśmy też robili projekt elektroniki do wszystkich instrumentów i tu chcę powiedzieć o dwóch kolegach, których główną zasługą jest to, że ten instrument został wykonany w metalu i w elementach elektronicznych. To są panowie inżynierowie Jerzy Grygorczuk i Zdzisław Krysiński. Natomiast ja byłem takim zarządzającym eksperymentem i oczywiście zajmowałem się częścią naukową. Przyrządy zbudowane m.in. przez Polaków miały odpowiedzieć na wiele pytań odnośnie Tytana. Wiadomo było, że jest to jedyny księżyc w Układzie Słonecznym posiadający gęstą atmosferę. Zagadką pozostawało jednak to, co może się pod nią kryć. Do chwili, kiedy na powierzchni wylądował Huygens. Na nasze nieszczęście, ja mówię o tym eksperymencie, o którym mówimy, nie wylądował na powierzchni ciekłej. Okazało się, że tam są jeziora, rzeki, tego ciekłego metanu i etanu, ale też jest dużo tak zwanych kontynentów, czyli myśmy na tym kontynencie wylądowali. W związku z czym żaden z sensorów nie zawiódł. Wszystkie 4 działały, dostaliśmy dużo danych pomiarowych, ale one już nie miały tej wartości, jaką by miały, gdybyśmy wylądowali w tej cieczy. Dlatego, że oczywiście w atmosferze był cały zestaw czujników wyłącznie przeznaczonych do badania atmosfery i tam też temperaturę mierzono. Co więcej, może przewodnictwa cieplnego nie, ale udało się skład wyznaczyć po prostu z innych pomiarów. W związku z tym nasze badania, aczkolwiek były zakończone technicznym i nawet naukowym sukcesem, bośmy pracę opublikowali, no, jak gdyby były zrównoleglone z tym, co inni też pomierzyli, ale była to pierwsze przetarcie, które pokazało, że polscy inżynierowie i polscy naukowcy mogą brać udział w misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej. To była pierwsza misja, w której właśnie od strony sprzętowej wzięliśmy udział. Choć lądownik pracował na powierzchni zaledwie przez nieco ponad 3 godziny, do dziś prowadzone są badania na podstawie dostarczonych przez niego danych. Co ciekawe, ich autorami niekoniecznie są astronomowie. Doktor habilitowany Leszek Czechowski to geofizyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje zespołem, który prowadzi pracę na podstawie danych z misji Cassini. Zdjęcia wykonane przez lądownik Huygens pozwoliły im m.in. odtworzyć budowę jezior i rzek, jakie udało się odkryć na powierzchni Tytana. Pamiętajmy, że rzeki na Ziemi, rzeki na Tytanie są naprawdę dosyć podobnymi obiektami, ale w zupełnie innych warunkach. O ile na Ziemi mamy wodę, tam woda pełni rolę taką, jaką u nas skały krzemianowe, jest w stanie stałym. Natomiast to, co płynie, to są węglowodory, to jest ciekły azot. Tutaj mamy mapę pokazującą nawet taki wielki zbiornik nazywany Kraken Mare, czyli morze. Z okolicy bieguna południowego też mamy rzeki. Jakby powiększyć tą mapę, to byśmy okazali, że tam mamy na południowej półkuli mamy jezioro Ontario. Nazwa się wzięła z jeziora w Kanadzie, które ma tę samą nazwę i co ciekawsze podobny kształt. Co można wywnioskować z takich zdjęć, bo mniej więcej właściwie na temat rzeki na Tytania nie wiemy. W jednym miejscu owszem było lądowanie i tam mamy widoczną rzekę, koryto, kamienie w tym korycie. Normalna rzeka, jak ziemska, tylko bardzo daleko i w bardzo innych warunkach. Więc próbujemy to za pomocą obliczeń stwierdzić, co można wywnioskować, mając taki takie mało dokładne zdjęcie, co można wywnioskować o tym naprawdę, jak ta rzeka wygląda, jakbyśmy tam wylądowali, jakbyśmy patrzyli z brzegu. To naprawdę to, co widzimy, to jest Dolina Rzeczna. Wewnątrz tej doliny płynie rzeka i ona kształtuje tą dolinę, także można wywnioskować z tego, że znamy prawa rządzące, prawa fizyki rządzące płynięciem. Mamy ten lód, który pełni rolę piasku tam i możemy policzyć oddziaływania
jednego z drugim. I z tego możemy wnioskować, że jeżeli rzeka kręci mocniej, jeżeli ma meandry głębsze, to znaczy, że to coś świadczy o właściwościach zarówno cieczy, jak i właściwościach tej substancji stałej, która jest transportowana przez to. Tutaj się odnosimy co chwila do rzek ziemskich, bo one są przykładem, prawda? Także łącząc obliczenia numeryczne za pomocą komputera z tym, co wiemy z badań ziemskich rzek, i z tych zdjęć, które nam przesłała sonda Cassini, możemy wywnioskować rzeczywiście całkiem dużo na temat, co tam naprawdę się dzieje. Wiemy na przykład, że niebo tam jest pomarańczowe z uwagi na skład atmosfery. Wiemy, że chmury tam występują, deszcze występują. Także pod wieloma względami jest to bliskie Ziemi i dlatego ciekawe dla geofizyków między innymi, ale również i bardzo odległe z uwagi na te niezwykle różne warunki. Warunki, jakie panują tam i na Ziemi. Lądowanie na powierzchni Tytana było zaledwie początkiem badań sondy Cassini. Dostarczyła ona zupełnie nowego obrazu Saturna i całego układu towarzyszących mu obiektów. O jej odkryciach przez wiele lat można się było dowiedzieć w planetarium w Toruniu. Wystawiano tu m.in. model sondy Cassini. Spotykamy się tu z Jerzym Rafalskim, astronomem i popularyzatorem nauki. Jak podkreśla, Cassini przede wszystkim zrewolucjonizował naszą wiedzę na temat najbardziej charakterystycznego elementu Saturna i jego pierścieni. Podziwiamy pierścienie Saturna, tak jak je widać z Ziemi, tak jak widzimy je na przykład na zdjęciach takich tradycyjnych, ale sonda kosmiczna pokazała, że jest tam coś więcej, że pierścienie Saturna są dużo bardziej skomplikowanym i piękniejszym tworem, niż sobie to wyobrażaliśmy. Wcześniej myśleliśmy, że owszem, jest to płaski twór, ogromny, no proszę sobie wyobrazić odległość między Ziemią a Księżycem, 400 000 kilometrów. To właśnie takich rozmiarów są pierścienie Saturna, ogromne, a z drugiej strony bardzo płaskie. No i ktoś kiedyś zapytał, a jak płaskie? Kiedyś wyobrażano sobie, no może kilkaset metrów, może kilometr. Nie, sonda kosmiczna, która krążyła wokół Saturna, powiedziała, że są dużo bardziej płaskie, może 10 metrów, może 3 metry. Proszę sobie wyobrazić tak wąski twór. Z czego są zbudowane? Ano z kawałków lodu, może metrowej wielkości, może trochę większe. Wszystkie tworzą jakieś takie zlepieńce i całość krąży jak księżyce, jak mnóstwo księżyców wokół tej macierzystej planety. Ktoś kiedyś też zapytał, no dobrze, a czy są ukryte księżyce wewnątrz pierścieni? Tak, wystarczyło poczekać, aż Saturn ze swoimi pierścieniami ustawi się dokładnie w stronę Słońca, gdy cienie będą bardzo długie, a my z naszą sondą kosmiczną będziemy gdzieś na przykład na górze i popatrzymy na pierścienie. Odkryto właśnie kolejne nie tylko księżyce, ale także dziwne twory właśnie wewnątrz pierścieni, jakby zgrubienia. Mało tego, zafalowania. Szaleństwo mówimy, patrząc na te zdjęcia, które spływają właśnie z sondy kosmicznej Cassini i cały czas je analizujemy. Była jeszcze kolejna świetna okazja. Gdy już mieliśmy sondę kosmiczną na miejscu, gdy krążyła wokół Saturna, był taki moment, gdzie weszła w cień planety, a więc Saturn był podświetlany jakby od tyłu. I wtedy kolejna fascynacja. Jakie wielkie są te pierścienie. My z Ziemi widzimy rozmiary pierścieni Saturna, tak jak na przykład widzimy je przez teleskop, ale sonda kosmiczna zobaczyła coś więcej. Taką mgiełkę, która otaczała właśnie te pierścienie. Ogromny, bardzo szeroki twór, dużo szerszy niż sobie wyobrażaliśmy. Co jest źródłem materii? Enceladus. Tam krąży kolejny księżyc. Mały, był traktowany jako ciekawostka, a tymczasem okazało się, że Enceladus jest bardzo ciekawy i to właśnie on tworzy ten bardzo zewnętrzny pierścień. Enceladus okazał się przedmiotem jeszcze jednego odkrycia, być może najbardziej sensacyjnego w całej historii misji Cassini. Patrzyliśmy na niego z Ziemi przez teleskopy. Był jasny. No to już wzbudziło zainteresowanie. Dlaczego księżyc jest tak jasny? No pewnie to lodowa kula. Tak, ale jest to księżyc bardzo stary, a więc po prostu powinien ulec przybrudzeniu, a on ciągle był jasny.
skierowaliśmy sondę kosmiczną i już z pewnej odległości astronomowie zauważyli, że tam jest jakaś dziwna chmurka. Już niektórzy powiedzieli, a może gejzery? Może jakaś materia jest wyrzucana spod powierzchni Księżyca, gdzieś w przestrzeń kosmiczną? Zmieniono nawet trajektorię sondy kosmicznej, by przeleciała jeszcze bliżej Enceladusa i popatrzyła. Już z daleka było widać bardzo dziwne twory. Nazwano je tygrysimi pasami, bo rzeczywiście patrząc na Enceladusa widzimy jakby takie dziwne paski równolegle ułożone. Zmierzono temperaturę, one są cieplejsze i już wtedy prawie wszyscy byli pewni, tam się coś dzieje i wystarczyło tylko sfotografować Enceladusa znów od tyłu, a więc tak, gdy światło słoneczne przenika przez otoczkę wokół tego Księżyca. I wtedy powiedziano, mamy to, tam są gejzery wodne. Dobrze, chwileczkę, ale to nie jest woda, no bo przecież jeżeli mamy wodę gdzieś wewnątrz, a woda wydostaje się na zewnątrz ponad powierzchnię, no to przecież w zerowym ciśnieniu i w niskiej temperaturze woda powinna od razu zamarzać. Tak, lodowe wulkany, albo kriowulkany, albo kriogejzery, tak niektórzy mówili, tak chyba należałoby je nazywać. Wyobraźmy sobie więc taki twór. Mamy niewielki księżyc, może wielkości naszego kraju. Wewnątrz dosyć dużo wody, płynnej wody. Tam musi być ciepły ocean. Jeżeli mamy wodę, to podstawowe pytanie, czy jest tam życie? Jakie my życie znamy? Życie na Ziemi. Skąd powstało? Gdzie powstało nasze życie? Ano w wodzie. Jeżeli tam jest ciepła woda, najprawdopodobniej tam są także i minerały. Ta woda nie jest taka czysta, to nie jest destylowana woda, jak moglibyśmy sobie wyobrazić. Przecież tam gdzieś wewnątrz jest całe mnóstwo różnych skał, minerałów, to wszystko jest rozpuszczone, a jeżeli mamy dużo minerałów, no to mamy podstawy do budowy życia. Sonda kosmiczna była na miejscu, dokonała wielu badań, a my tutaj na Ziemi jeszcze przez wiele lat będziemy analizować wszystkie dane i pewnie jeszcze nie jedna praca naukowa powstanie na temat Saturna, misji Cassini, pierścieni i jego księżyców. Wszystkie te sensacje sprawiły, że misja sondy Cassini była wielokrotnie przedłużana. Kiedy na pokładzie zaczęło się kończyć paliwo, podjęto jednak decyzję o zniszczeniu sondy. Chodziło o uniknięcie jej przypadkowego rozbicia o powierzchnię Enceladusa i zniszczenie życia, które może się tam rozwijać. Najpierw sonda miała jednak wykonać jeszcze jeden manewr. Zbliżając się coraz bardziej do Saturna, Cassini po raz pierwszy przeleciał pomiędzy planetą a jej pierścieniami. Raz jeszcze dostarczył danych, jakich nigdy wcześniej nie można było uzyskać. W ten sposób zakończyła się trwająca niemal 20 lat misja. 15 września 2017 roku sonda Cassini spłonęła w atmosferze Saturna. Pozostała po niej jednak długa lista przełomowych odkryć i urzekających obrazów, jakie na zawsze pozostaną w historii nauki. To niezwykłe, że aż do ostatnich chwil sonda Cassini dostarczała informacji, które naukowcy będą analizować jeszcze przez wiele lat. Cała ta misja to bez wątpienia jeden z największych sukcesów w historii eksploracji Układu Słonecznego. Pokazała, że nawet tu, na naszym kosmicznym podwórku, wciąż mamy jeszcze wiele do odkrycia. Ale to już temat na kolejny odcinek Astronarium. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia następnym razem.